Witajcie na końcu świata. Dojechaliśmy do końca kontynentu, którym jest Ameryka Południowa, czyli to znaczy, że udało się przejechać ją całą z północy na południe. A teraz opowiem wam, jak w ogóle dotarliśmy tu, gdzie jesteśmy, na ziemię ognistą, a dokładniej nad samo wybrzeże oceanu. Witajcie w ostatnim odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej haciendzie, czyli wielkim zakończeniu wyprawy polonezem przez Amerykę Południową. Przed wami największy i najdłuższy film w historii tego kanału, w którym przejedziemy polonezem całą Argentynę, by dotrzeć na południowy koniec świata. W tym odcinku zamieniam się polonezami w Buenos Aires. Naprawiam poloneza na czas. Co? Kamień duży. Au. Argentyński duży Fiat ma niesprawny rozrusznik. Zdmuchuje mlecze na końcu świata. Zróbcie sobie popcorn, herbatę albo cokolwiek innego i usiądźcie wygodnie. Przed wami cała Argentyna. Tak się wjeżdża do Argentyny, jak się ma taki znaczek na masce, rozumiecie to? Akurat kiedy dojechaliśmy na koniec świata, zaprzysiężono nowego prezydenta, Javiera Milei. I stąd pokazuję wam nasz koszyk zakupowy, może troszkę inny od standardowego koszyka zakupów Argentyńczyka, ponieważ jedną z pierwszych decyzji Javiera Milei zaraz po sklonowaniu swojego psa było zmienienie kursu dolara do peso argentyńskiego. I to nie była mała korekta, tylko pan Javier postanowił zmienić ten kurs dwukrotnie. Więc jak bukowaliśmy sobie na przykład nocleg 2 dni temu, to wychodziło, że będzie on kosztował 28 000 pesos. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, kosztował już 62 000 pesos, czyli ze 100 zł zrobiło się 200 coś. Ceny zaczęły galopować. W knajpach macie je w ogóle przepisane długopisem. Na stacji benzynowej rano po zmianie kursu liczyli wszystko kalkulatorem. Na stędzie z ceną paliwa nie podawali ceny paliwa i nie chcieli, żeby w ogóle nagrywać cenę paliwa na dystrybutorze. I te ceny dotyczą wszystkiego, fajek, jedzenia. Galopują, bo nagle kurs zmienił się kompletnie. Także zobaczymy, co tu się będzie działo za rządów libertariańskiego prezydenta, bo jak widać, Argentyna ma długą tradycję rozwiązywania swoich problemów politycznych w najgłupszy możliwy sposób. Pozdrawiam mamę. A zapytacie swojego, jak pozdrawiam mamę, dlaczego tak szybko jedziemy? Bo obiecałem jej, że będę na święta w domu. Więc matkę trzeba szanować, dlatego trzeba Buenos días, señor Sierra. Buenos Aires. Jak mogliście domyślić się po tym wspaniałym arcydziele kinematografii, na początku jesteśmy w Buenos Aires. Ale zanim opowiem wam o samym Buenos Aires, opowiem, jak tu się dostaliśmy. Otóż ta historia to nie będzie tym razem o przejeżdżaniu jakichś strasznych gór, szlaków górskich czy innej patologii, ponieważ jesteśmy w krajach prawie jak Europa, co oznacza, że ruszyliśmy z Montevideo w Urugwaju, przejechaliśmy sobie 2 godziny dwupasmówką, popłynęliśmy bardzo szybkim promem do Buenos. Wpływając od strony portu, jest to rzadki przypadek, w którym można zobaczyć fajną panoramę Buenos. Jedyna możliwość, żeby to zrobić, jest właśnie z wody, bo postanowili zabudować wieżowcami praktycznie całe wybrzeże. No w porcie mają Marzenie władz Warszawy, kładka piesza. Tam jest żaglowiec. Tu są fajne kolorki. Tam jest więcej wieżowców. Tu jest transformator na przykład. I tutaj coś musi być pod spodem. Nie mam pojęcia co, ale są jakieś wentylacje i to jest bardzo ciekawe. Tak czy tak, znajdujemy się w Buenos, gdzie mamy w planach, poza tym, żeby zobaczyć to miasto, podobno legendarne w Polsce, też odwiedzić pewnych fanów polskiego samochodu. Tymczasem to, gdzie się znajduje, to jest Różowy Dom. I pomyślicie, o co chodzi z Różowym Domem. Otóż Różowy Dom służy do tego, by prezydent Argentyny mógł pokazać swoją męskość i to, że jest pewny swojej męskości, jeśli jest akurat mężczyzną, ponieważ nie boi się koloru różowego. Aktualnie jest prezydent, który w sumie nie boi się niczego poza opinią swojego psa. Ale to nie jest koniec tej historii, bo pomyślicie, że to już jest dziwne, że pyta swojego psa, ale może po prostu potrzebuje porozmawiać z własnymi myślami. Otóż nie. Pan Milwa, już nie pamiętam, jak się teraz w tej chwili nazywa, kontaktuje się ze swoim zmarłym psem za pośrednictwem szamana. Ale żeby było lepiej, ponieważ tak bardzo kochał swojego psa,
to sklonował go 5 razy. A teraz opowiedzmy o samym Buenos Aires, skoro już w nim jesteśmy, bo przecież tyle legend istnieje w Polsce, że o Jezu, Buenos Aires jest wspaniałe. Madame śpiewał o Buenos Aires, wszyscy mówią, że Buenos Aires, wow, fiesty, piękne miasto, metropolia. Inni mówią, że jest strasznie niebezpiecznie, źle i w ogóle zabiją, okradną, wywiozą do Boliwii, do kopalni, żebyś pracował. No to opowiem wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, choć byłem tu 3 dni, a poza tym nie lubię wielkich miast, więc zaraz pewnie powiem, że jeśli chodzi o Buenos Aires, kurwa, prawdziwy człowiek języka polskiego, mam nadzieję, że to się nagrało. Jeśli chodzi o Buenos Aires i legendy, to zacznijmy od tej o tym, że tu jest niebezpiecznie. No to jest bzdura. W sensie, ja się tutaj czuję bezpieczniej niż w wielu europejskich miastach. Jedyne, czego należy się obawiać, to są kradzieże kieszonkowe w każdym zatłoczonym miejscu, w każdym dużym mieście na świecie. Cały czas miałem ze sobą 2 telefony i jak szedłem na miasto, to miałem ze sobą tylko jeden z nich, taki, który byłem gotowy stracić ze względu na po prostu popularne kradzieże telefonów komórkowych w Ameryce Południowej. Więc cyk, jest jeden z rozbitym ekranem, jako taki, który mogę w razie czego stracić, na którym nie logowałem się jakoś specjalnie. A tutaj drugi, główny, proszę bardzo, na którym miałem zalogowane ważne aplikacje typu banki i tak dalej. W ogóle przy okazji, proszę bardzo, Bizon Cases, jeden ze sponsorów wyprawy. Robią naprawdę spoko pancerne case'y w dobrej cenie, także odwiedźcie ich. Linka macie w opisie, gdzie można sobie takiego case'a kupić. Oczywiście są gorsze dzielnice. Są takie miejsca, w których w nocy lepiej się nie szwendać. Taka Praga Północ lat 90. czy 2000, jeśli ktoś mieszkał w Warszawie lub kojarzy opowieści, to wie, o co będzie chodzić. Natomiast poza tym jest super spokojnie, posprzątanie, ogarnięte, naprawdę ogarnięte miasto pod tym kątem. Natomiast jeśli myślicie, że Buenos Aires będzie zachwycające, że będzie niesamowite, że to będzie jakieś przeżycie z innego świata, no to nie. To się nie wydarzy, ponieważ po prostu będziecie się czuć jak w europejskim mieście. Takim włoskim może, coś takiego. Gdybyście chcieli zobaczyć coś, co najlepiej podsumowuje argentyński stosunek do pracy i godzin pracy, to przedstawiam wam aptekę otwartą 25 godzin, która jest zamknięta. To jest typowo argentyńskie. Ale mamy wiele ładnych parków, ładnych skwerów, szerokie, dobrze zrobione ulice. Jeśli chodzi o zwężanie ulic, no to Argentyńczycy podobno usłyszeli o tym koncepcie, ale jak powiedział im o tym jakiś aktywista miejski, to powiedzieli, że mogą mu mordę zwęzić, więc tak tutaj to wygląda. Poza tym sympatyczni ludzie, dobre jedzenie i stosunkowo wysokie ceny jak na Argentynę, bo jest tu zdecydowanie drożej niż na prowincji, czyli nadal taniej niż w Polsce, około 40%. Także jak macie ochotę na Melo, to nic, tylko kupować tanie bilety do Buenos i wtedy możecie się poczuć dokładnie tak, jak typ z Wielkiej Brytanii czuje się, jak przyjedzie do Krakowa. Czyli możecie z siebie zrobić kompletne zwierzęta i potem Argentyńczycy będą nienawidzić Polaków, więc nie róbcie tego. Bo na razie to ich lubią, bo ogólnie z kim tutaj nie pogadasz i w Urugwaju, i w Argentynie, to prawie każdy kojarzy Polskę, ma kogoś, kto ma Polaka w rodzinie, bo była tutaj po prostu bardzo duża imigracja. I w zasadzie wszędzie dookoła są jakieś różne kluby, centra kulturowe, koła weteranów z Polski. Także jeśli chcielibyście się wybrać tutaj na wycieczkę śladami Polaków, oczywiście, że możecie to zrobić. No my wybraliśmy trochę inne polskie ślady w Buenos Aires. Właśnie dotarliśmy w Buenos Aires na doskonałe spotkanie, w czasie którego ktoś strzela w tej chwili fajerwerkami w środku dnia, tylko po to, żeby spotkać się z lokalnymi poloneziarzami argentyńskimi z Buenos. Na przykład tutaj są fury szanownego kolegi Manuela, który ma tutaj 2 polonezy traki, którymi jakby dzień jak co dzień wozi sobie automaty do gier. I mówi, że są bardzo wytrzymałe, bardzo dobrze działają, super, tylko trochę jest problem z częściami i o tym wam właśnie opowiem, przechadzając się wzdłuż tych aut, bo jest dobrze. Otóż pierwszy z tych 2, on akurat nie jeździ. Stan jest oczywiście genialny, czytaj typowy użytkowy track. Za to pod machą macie w sumie nowe 1.9 diesel, za które dałby się pewnie pociąć każdy
polski kierowca. Ale jak widać, to jest jeszcze w robocie i nieukończone. Ja jestem też fanem tutaj genialnego zabezpieczenia akumulatora za pomocą, uwaga, łańcucha na kłódkę. Ponieważ pan nie zamyka swoich aut, bo powiedział, że wbrew opowieściom w Buenos jest bezpiecznie, jak masz starego gruza, to nikt nie kradnie, więc zostawia go otwartego. No ale skoro zostawia go otwartego, to jedyną cenną rzecz w Polonezie, czyli akumulator, trzeba zabezpieczyć łańcuchem. Teraz jesteśmy przy drugim samochodzie szanownego kolegi Manuela. To jest ten, który aktualnie działa i pracuje. Ogólnie Manuel ma takie podejście, że nie ma czasu, żeby one dobrze wyglądały, jak widać zresztą z boku. Natomiast mechanika musi działać, bo te samochody cały czas tu pracują. I to nie jest tak, że w Buenos Aires nie ma nowych samochodów, ale Manuel wybrał właśnie te. Więc akurat jak się zajrzy pod maskę, to nagle się robi czysto, ładnie, w miarę przyjemnie. Nawet jeśli jest kilka tam kabli bez sensu. Natomiast co chciałbym wam najbardziej pokazać w tym wozie, to nawet nie jest pod maską, bo to jest po prostu 1.9 diesel standardowy, ten, który był w Polonezach, Trakach i ogólnie w Polonezach. Diesel Peugeota. Najfajniejsze tak naprawdę czai się z przodu, ponieważ w Argentynie występują problemy z częściami do Poloneza, no bo jakby zero zdziwienia, nie był to najważniejszy rynek zbytu Poloneza. No i trzeba sobie radzić. Jak zostanie uszkodzone światło, stłuczce czy czymś takim, to skąd wziąć lampę do Poloneza Caro? Otóż wystarczy, jeśli zbiją się nam światła, uszkodzą, wystarczy wziąć Peugeota 405, wsadzić z niego światła i proszę bardzo, działa. Co lepsze, w ogóle ciekawostka, o której możecie nie wiedzieć, samo FSO kombinowało z tym, by montować do Polonezów Caro właśnie takie światła. Zresztą jeśli w ogóle mówimy o częściach zamiennych do Polonezów tutaj, są pewne problemy właśnie z rzeczami typu światła, jakieś pierdółki, ale natomiast w odróżnieniu od Polski można tutaj kupić nowe wahacze, cały czas są produkowane i ogólnie wszystko, co pracuje od argentyńskiego Fiata 125, można kupić praktycznie nowe, ponieważ tutaj auta się częściej naprawia niż wymienia, bo nie dotarła jeszcze koncepcja norm euro i przymuszania ludzi do wymiany samochodów. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera! A teraz pora przetestować w boju argentyńskie Polonezy Traki. Słuchajcie, właśnie dostałem Poloneza Traka argentyńskiego do testu od Manuela. Duże zaufanie, przyjechał jakiś typ z Polski i bierze mu furę, którą on pracuje i będzie nią jeździł. O, światełka chyba działają i pan Manuel sobie poszedł. A, dobrze, że są pasy. Szkoda, że nie działają. Ogólnie jest dobrze. Światła chyba działają. Działa też skrzynia biegów. Nie wiem w ogóle, jak to się stało, ale Manuel ma, rozumiecie, Poloneza diesla z 4-biegową skrzynią biegów. Do tego powiedział, że wsadził sobie, prawda, aha, nie działa żaden kierunkowskaz, nieważne, że wsadził sobie zegary jakieś z DEU. Otóż to, co tutaj widzicie, to nie jest DEU, to są zegary z Poloneza Caro. Na szczęście połowa z nich nie działa. Natomiast jeśli chodzi o samą jazdę, to muszę powiedzieć, że jest dużo lepiej niż wygląda. Tu nie ma zakazu, czy jest zakaz? Nie ma zakazu. Jest dużo lepiej niż wygląda, bo o ile wybierak biegów jest rozpierdolony po prostu w straszny sposób, wszystko, co powinno działać, wszystko, co jest najważniejsze, chodzi tak, jak powinno. Także można powiedzieć, że po prostu Argentyńczycy są bardzo utylitarni. To znaczy, że jeśli ktoś potrzebuje samochodu, to potrzebuje, by działał silnik, skrzynia biegów, hamulce też jakieś mamy, a nie jakieś takie pierdoły jak, nie wiem, kierunkowskazy, światła czy inne bzdety. Przecież to są wszystko zbędne kapitalistyczne wymysły. Afuera! No piękna sprawa. Mogę sobie odhaczyć teraz w CV, że jeździłem argentyńskim Polonezem po Buenos Aires. Jest to chyba najgłupsze osiągnięcie, jakie można mieć w życiu, a ja lubię takie kolekcjonować. A skoro już mowa o tych najgłupszych osiągnięciach, to kolejnym było poznanie człowieka legendy, Manuela. Od jakiegoś czasu regularnie w środowisku polskich graciarzy i na Instagramie było głośno o gościu, który wozi automaty do gier polonezami w Buenos Aires. A mi udało się go poznać na żywo i porozmawiać. Manuel to gość, który od lat odmawia przyjęcia do wiadomości, że istnieją inne samochody niż polonezy, bo jest zajęty wyciskaniem 170 kg na klatę, a w przerwach przeglądaniem argentyńskiego OLX-a. Uważa, że
osobowe polonezy to bezwartościowy szrot, a jedynie słuszne są dostawcze traki z dieslem. Podobno policja nigdy go nie zatrzymuje za zbite światła, bo w Argentynie panuje niepisana zasada, że ludzi pracy zostawia się w spokoju i za stan techniczny haltuje głównie zwykłe osobówki. Manuel jest też tak staroszkolny, że gdy widzi w kupionym polonezie nowszy układ hamulcowy Lucasa, to zbiera mu się na wymioty i szybko wstawia taki z końca lat 60. Prywatnie jest niezwykle sympatycznym człowiekiem. No i zamontował klimatyzację w jednym ze swoich polonezów, ale jeszcze nie całą. Zapytacie, czemu o tym wspominam? Dla poloneziarzy egzemplarze z klimatyzacją są jak święty graal. Wspaniałe spotkanie, wspaniały człowiek, a wy dzięki temu na ekranie możecie zobaczyć największą możliwą abstrakcję. Automaty do gier wożone polskimi polonezami po ulicach Buenos Aires. No i tak to właśnie jeżdżą automaty do gier polonezem trakiem po Buenos Aires. My się też przejechaliśmy i udawaliśmy, że pomagamy, a w zasadzie to tylko obijaliśmy się i kręciliśmy filmy. Razem z Manuelem, któremu bardzo dziękujemy za to, że nam w ogóle pokazał i pozwolił się przejechać tym polonezem i zabrał nas na wycieczkę po najnudniejszych rejonach Buenos. A tak na serio, wspaniały człowiek. Zobaczyliśmy, pozwiedzaliśmy i pora wyruszać na prowincję i na południe w stronę Ushuai, zwłaszcza, że jeśli chodzi o graty, no to Buenos Aires jest jednak europejskim miastem i mamy ich tu na lekarstwo. Głównie są to po prostu normalne samochody. Natomiast na prowincji dzieje się już dużo więcej. Dobra, nudzi nam się trochę na tej prostej drodze, więc postanowiliśmy dokonać naprawy tego, co się rozpadło w Peru. Udało się. Pacjent zmarł. To są autobusy, których nie umiem rozpoznać, za to ten jest w ogóle z anteną telewizyjną i kominkiem. Jesteśmy w Las Grutas, czy tam Las Glutas w Argentynie, a to oznacza, że wyruszyliśmy już na południe do Ushuai, a nawet nie już, tylko 2 dni temu, bo musicie sobie uświadomić, że Argentyna jest ogromnym krajem i z Buenos Aires na samo południe, do najbardziej wysuniętego miejsca, a raczej miasta na świecie na południe, jest jakieś 3000 kilometrów drogi. W większości prostej drogi, bo właśnie o tym chciałem wam opowiedzieć, jak na razie wygląda nasza podróż. Otóż przede wszystkim jedziemy po prostej drodze przez pastwiska i pustkowia, bo tak wygląda Ruta 3, czyli droga krajowa numer 3 w Argentynie. Natomiast nie jest to nic strasznego, ponieważ mamy tu już tanie paliwo, kawę na stacji benzynowej. To jest dla mnie bardzo ważne, że tu jest kawa na stacji benzynowej. Nareszcie pół kontynentu zjeździłem, żeby móc się napić kawki na stacji. No i mamy przede wszystkim lepsze ceny niż w Buenos Aires, już w każdym miejscu, które mijamy. Poprzedni nasz nocleg, bo jesteśmy już w drodze 2 dni, nie był jakiś specjalny, natomiast tutaj w Las Grutas akurat warto wpaść, jak będziecie mieli okazję. Po pierwsze, bardzo ładne wybrzeże, bardzo ładne plaże. Do tego latające wszędzie papugi. Tutaj papugi zastępują mewy. Pewnie były problemy z etatami. Wiecie, kryzys jest w Argentynie, więc zatrudnili papugi, żeby robiły za mewy. A po drugie, można tu znaleźć takie groty, od których to się nazywa, i jakieś skałki. Natomiast jeśli chodzi o to, czy mamy jakieś atrakcje, mamy 2 atrakcje. Pierwsza atrakcja jest taka, że niestety przy polonezie powiedziałem na głos, także polonez usłyszał, że trochę nam się nudzi, bo ta droga jest za prosta i nudna. Przekroczyliśmy właśnie w tej chwili 1071 kilometr Ruta Nacional 3, czyli 3. drogi krajowej. Mamy problem, mianowicie coraz niższą mam prędkość, którą mogę osiągnąć. W tej chwili 3000 obrotów na trójce to jest maks. Na gazie się to nie dzieje, czyli ewidentnie mamy problemy z przepływem paliwa. Jak dodam teraz gazu, to zaraz zacznie przerywać. Jedziesz, nagle jest jakby za małe ciśnienie paliwa, nie ma mocy. Przełączę na gaz na 10 minut i nagle się okazuje, że teraz już działa, jak włączę z powrotem na benzynę. Dlatego stwierdziłem, że zapłaciłem za całą pompę paliwa, więc użyję całą pompę paliwa, czyli będziemy jechać, aż się po prostu zjebie. Jeszcze powiedziałem wam, że jest druga atrakcja, więc właśnie ruszamy dalej, a ja wam pokażę tą drugą atrakcję i jedyną rozrywkę na trasie przez Argentynę. Otóż naczelną atrakcją Argentyny, kiedy już się jedzie po prowincji, jest szukanie gratów. I akurat ten wóz, który tutaj widzimy, jakkolwiek można go zwiedzać w środku, jak widać, nie przedstawia sobą czegoś aż tak ciekawego, bo o ile u nas nie spotkamy Fiata 137,
O tyle tutaj to w sumie służy za wóz do porzucania przy drodze, ponieważ robili to w Brazylii, robili to też chyba tutaj. Jest mega tanie i mega tego nikt nie chce. Natomiast jeśli już mówimy o gratach Argentyny, dotarliśmy do tych sławnych atrakcji turystycznych Argentyny. Do najpiękniejszych miejsc w tym kraju, takich jak to, które znajduje się właśnie w tej chwili za mną. Czyli przepiękny pierdolnik zawierający m.in. dużo odmian Peugeota 304, Peugeota 403, nawet Citroena Ami, Fordy Falcony. To w ogóle tutaj jeździ po ulicach. Piękne. Do tego ten argentyński luz, czyli chłop, który rozbiera tutaj te fury, zobaczył, że się szwendamy, ale w sumie miał to gdzieś. Pies, który miał pilnować tych fur, aktualnie ma siestę, bo są okolice południa, więc pies nawet nie podniósł głowy. Jakby to jest prawdziwy argentyński pies. On pilnuje poza siestą. W sieście jest odpoczynek. No i oczywiście kolejna kwestia. W Argentynie nie przejmują się takimi pierdołami jak to, że na przykład tak jak tutaj, no wygniło trochę nadkole do zera, że jest jakaś dziura od korozji. To nie są ważne sprawy. Jeśli samochód jedzie i działa, to znaczy, że należy go używać do końca, ponieważ Argentyńczyk zapłacił za cały samochód, więc będzie korzystał z całego. A skoro już jesteśmy przy tym, jakimi gruzami jeżdżą i o jeżdżeniu, jedziemy zwiedzać dalej. Zawsze jest to jakaś odmiana od oglądania pustkowi. Kolejny dzień zabawy z pompą. Aktualnie znowu zaczęła przerywać, więc tym razem przetestuję teorię, czy może to jest odpowietrzenie, czyli otworzę korek od baku i zobaczymy, czy to coś da. Takiego wała. Tu mam gotową pompę. Zaczynamy operację wymiany pompy. A żeby było zabawniej, to odpalę sobie stoper. Odpalę stoper i zobaczymy, ile mi to zajmie. O, most zaczął znowu ciec. Trzeba będzie do niego też dupnąć trochę, widzę. Co? Kamień duży. Au. Skończyłem, zrobione. Ostatecznie okazało się, że pompa paliwa padła nam w okolicy najlepszej możliwej stacji benzynowej. Właśnie tam zatrzymał się też argentyński duży Fiat. Teraz szybko wytłumaczę wam, skąd na drugim końcu świata coś, co wygląda dla Polaków tak znajomo. Otóż Argentyńczycy równolegle do FSO mieli swoją własną wersję Fiata 125. Pojawił się on u nich w 72, kiedy wycofywano go z Europy. Składano go tutaj, dodając kolejne wersje aż do 82. W przeciwieństwie do naszego 125P to był praktycznie oryginalny włoski 125 z kwadratowymi lampami przednimi i nowoczesnymi silnikami 1.6 DOHC. Dzięki temu, że te motory są mocniejsze, a wozy dostępne, Argentyna to jedyne miejsce, gdzie można spotkać Fiata 125P w takiej roli jak u nas BMW E36 Gruz. I takiego właśnie spotkaliśmy. Zaraz zajrzymy pod maszkę, bo pan tam zrobił grube modyfikacje, które chcemy bardzo obczaić. Sam jestem ciekaw w ogóle, jaki tam jest silnik, bo już widzę, że jest doskonały wlot, doskonały wydech. Está un poco sucia ahora, pero bueno, está 1.6? 1.6, está todo forjado. Tiene biela y pistones forjados, tiene turbo, intercooler. Aha, sí. A de qué es? Un turbo de Ranger de la 3.0. A, 4.0. Więc mamy tutaj oryginalny silnik w ogóle 1.6 fiatowski, ten, który też kładli do argentyńskich Fiatów 125, tylko że jest przerobiony, bo ma turbo z jakiegoś 3.0. Czyli jestem bardzo ciekaw, z czego to jest gaźnik. ¿De qué auto? ¿Es de carburador? De Volkswagen. Ah, de Volkswagen. Sí. Oh, y de carburadores con modificaciones, ¿sí? Claro, o sea, viene como, se propuse como modificación para que tuviera mejor calidad de nafta, mejor mezcla. A, sí. Czyli tak, po pierwsze to jest gaźnik z Volkswagena, po drugie ten gaźnik jest przerobiony, żeby chodził z turbem i po czwarte musi chodzić na lepszej benie, ale co ciekawe jest standardowa chłodnica. No, ¿tienes problemas con calor? No, no, no. ¿No? No, solamente cuando llenas de más el tacho, tira un poco para afuera, pero nada. Ajá, porque esto es radiador original, ¿sí? Sí, el radiador original. Ah. Frenos son Oryginalne también. También. No to, czyli wszystko jest sobie oryginalne, tylko jest wsadzone turbo. ¿Cuánto tiempo trabajo por esto?
tiempo de trabajo y por lo menos unos 3 años tiene. Y todavía 3 falta, años, todavía falta más, todavía falta improvisación. Pan go sobie zrobił do dragów i do wyścigów. To nie jest taki zwykły gruz do upalania jak u nas E36, tylko to jest do ścigania się i mówi, że generalnie dobrze mu to działa, ma już go 3 lata. Naprawdę dobry gruzik. A, i ma jeszcze blokowany dyferencjał wsadzony. A kał to jest blokada de dyferencjał. La clásica soldadura de... Si. Jest dyfer blokowany typu SPAW. A na koniec okazało się, że niezależnie czy to Fiat włoski, polski czy argentyński, na ciepłym silniku lubi mu się zacząć rozrusznik. Kolejny dzień na Ruta 3, czyli aktualnie znajdujemy się już w Patagonii, ale nie jesteśmy w tej jej części, o której wszyscy mówią. Jesteśmy w części, która kręci się dookoła ropy naftowej, ponieważ znajdujemy się w Comodoro Rivadavia, czyli miejscu, w którym na początku XX wieku, szukając wody, robotnicy znaleźli ropę naftową. I to tutaj właśnie założono pierwszy na świecie państwowy koncern paliwowy, bo istniały już wówczas prywatne koncerny paliwowe, ale nie istniał państwowy. Jest to właśnie IPF, którego stację widzicie za mną. W tym mieście nie ma za wiele do roboty, chyba że jesteście fanami petrochemii i szybów naftowych. Natomiast jak już mówimy o tym, że to się kręci wokół ropy naftowej, tutaj to jest tak powiązane z tym miasto, że IPF buduje bloki, szpitale, drogi. Tak naprawdę wszystko kręci się tutaj wokół koncernu paliwowego, co oznacza, że pewnie zatankujemy tanią wachę Grado 3 czy tam Grado 3, czyli dobrej jakości. Lejemy 9,8, bo ma mniej etylu, bo tutaj jest problem, że dolewają alkoholu etylowego dużo. I będziemy mogli wyruszyć dalej na południe w poszukiwaniu zakrętów, bo być może chociaż tam gdzieś wynaleźli już zakręty. U nas motorsport już nikogo nie obchodzi, wszyscy mają go gdzieś, jest niebezpieczny, niefajny i tak dalej. Tymczasem w Argentynie na przykład w każdej, no może nie wsi, ale w każdym miasteczku, na każdym zadupiu można znaleźć coś takiego jak za nami, czyli tor tutaj zwany autodromo. Praktycznie każde miasteczko ma swoje autodromo i w weekendy lokalni entuzjaści zjeżdżają się tutaj pościgać. I to faktycznie się dzieje, bo regularnie w weekendy widzieliśmy ludzi, którzy brali sobie na lawetę do swojego pick-upa jakiegoś przerobionego Fiata 600, Fiata 125. Zapytacie, z czego to wynika? Nie wiem, choć się domyślam. A domyślam się, że po pierwsze tutaj paliwo jest dużo tańsze, nie gada się tyle o ekologii i o bezpieczeństwie. Tutaj chłop, proszę bardzo, wyrzucił całkiem dobre Subaru. I wreszcie mają ogromne przestrzenie. U nas problemem jest to, że tory hałasują ludziom. Tutaj macie tyle miejsca, że to aż grzech nie pierdolnąć sobie jakiegoś toru. Przy okazji może też wynikać to z tego, że kiedy jesteś Argentyńczykiem, to masz dość prostych dróg i chciałbyś zobaczyć zakręty, więc budują sobie sztuczne zakręty, żeby pojeździć po zakrętach. Tak dla odmiany. A my jedziemy dalej Quarentą, pokazać wam kawałek legendarnej drogi patagońskiej numer 40, czyli popularnej Quarenty. Piaskujemy podwozie w ten radosny czas. Prawie każdy, kto jedzie autem przez Argentynę, musi odwiedzić ten szlak. Nic dziwnego, wjedzie przez jedne z najpiękniejszych miejsc całej Argentyny. My też zahaczyliśmy o tę krajówkę, w tym jej popularny najgorszy odcinek Malditos 73, czyli 73 km, które nie zostały jeszcze utwardzone, więc zapewniają wrażenia prosto z czasów, gdy dopiero powstawała legenda Quarenty. Zapewne za jakiś czas ją wyasfaltują i zabawa się skończy. Przybyliśmy do znanego, prawda, lodowca i ten lodowiec jest tutaj, zobaczcie. On się nazywa Perito Moreno. I jest zimny i nie mogę go podnieść, bo się ślizga, bez sensu. Natomiast tam jest ta góra, na której się rozbił Titanic. To jest właśnie ta góra lodowa. Ja wiem, bo oglądałem film. I to jest totalnie ona. Zawsze chciałem się rozbić jak Titanic, ale jest zakaz pływania niestety. Więc chyba musimy pójść tam i stamtąd nabierzemy sobie więcej takich kostek lodu.
to wtedy polonez nie będzie się przegrzewał, bo wrzucimy je do chłodnicy. Nie było zakazu wynoszenia lodu z Parku Narodowego. Nie byli przygotowani nam Polaków. Co więcej, mamy bardzo śmieszny żart przygotowany specjalnie na tę okazję, ale opowiemy wam go dopiero za chwilę, jak pójdziemy tam. Jak się mówi do lodowca? Taś, taś. Lodu, lodu, lodu? Zrób coś. Co się robi, jeżeli lodowiec coś zrobił? Nie po to przejechałem tyle tysięcy kilometrów, żeby teraz stać i się gapić na jakiś kawałek lodu. Jakby chciał mieć kawałek lodu, to zrobił sobie w zamrażarce. Na przykład. Tutaj liczyłem na jakieś atrakcje. Wiecie, co jeszcze może spaść tak nisko, jak kawałki tego lodu z lodowca? Wasze stawki za OC i AC, jeśli wykorzystacie jedynie słuszną porównywareczkę, która towarzyszyła nam w tej wyprawie, którą macie w opisie. Także jak potrzebujecie ubezpieczenia na swoją furę, to skorzystajcie, warto spróbować, sprawdzić. Macie tam 150 zł cashbacku i macie też, jak skorzystacie, linki polecające, które jak wyślecie i ktoś ich użyje, to po 50 zł za każdym razem, aż do 2000 zł. Także jedynie słuszne Mubi Pyly w serduszku i w linku w opisie. A teraz jedziemy dalej przez Argentynę. Być może słyszeliście, że Mickiewicz napisał: wypłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz nurzy się w zieleni, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No więc witamy serdecznie, pozdrawiam konsumenta. Trzeci dzień, czwarty dzień, nikt już nie wie, który to jest dzień, ale za to nadal mamy coraz bardziej suche pustkowia. Teraz nie ma już nawet pastwisk, za to są Gaunako, Nandu i inne gówna, które nie chcą dać się nagrać, bo one są zajęte tym, żeby wpadać pod ciężarówki, a nie dawać się nagrywać. Cóż, i tu miałem opowiedzieć coś mądrego, poza tym, że Mickiewicz frajer, bo jak myślał, że stepy akermańskie to są jakieś porządne stepy, takie duże, to nie wiedział, że należy się wybrać do Argentyny i tam znaleźć stepy, które nie kończą się nigdy. To jest tak, że my już w tej chwili utknęliśmy na tym stepie. To jest symulacja i ten step już nigdy się nie skończy. I root adres też nigdy się nie skończy. To wszystko jest zamętone i tak naprawdę Cały czas będziemy się wchodziło, tylko nie wiem. po prostu wpadliśmy w pułapkę i już do końca życia Będziemy jechać polonezem do step. cały czas będziemy w kółko, tylko o tym nie wiemy. Będziemy jechać polonezem do kółko, tylko o tym nie wiemy. Symulacja została przerwana, kiedy kupiłem kajmak. Argentyńczycy są takimi fanatykami kajmaku, czyli dulce de leche, że nawet Milka im robi ciastka z dulce de leche. Pojebane, kanapki z dulce de leche, ciastka z dulce de leche, wszystko z dulce de leche. A to w sumie znaczy w dosłownym tłumaczeniu słodkie z mleka. Po zjedzeniu kajmaku z dodatkiem kajmaku oraz kajmaku nabrałem ochoty na bawienie się w Wołoszańskiego. Jadę w stronę Ushuai lub Ushuai, czyli na samo południe Argentyny i w sumie na samo południe całego kontynentu. Jeden dzień drogi od naszego celu znaleźliśmy się w miejscu, które nazywa się Rio Gallegos lub Gachegos, zależnie jak to się to wymawia, w którym nie ma zbyt wiele ciekawych rzeczy poza jedną bardzo ważną. Otóż jak się jedzie przez całą Argentynę, to można zobaczyć takie tablice Islas Malvinas son Argentinas, które to są ewidentnie bardzo ważne, bo znajdują się w absolutnie każdej wsi z dopiskiem, ile kilometrów jest do tych wysp i o co chodzi z tymi wyspami. Otóż na wschód od południowych wybrzeży Argentyny znajdują się takie wyspy, które my znamy pod nazwą, którą wam napiszę u dołu, bo tu nie wolno jej mówić głośno. Natomiast dla Argentyńczyków są to Malwiny. Otóż o te Malwiny, znane u nas w Europie pod inną nazwą, której nie wolno wymawiać głośno w tym miejscu, to nie była w ogóle wojna w latach 80., ale wam może zrobię tło, o co w ogóle chodzi, bo sama wojna to jest totalna abstrakcja i kabaret. Pokrótce, to były wyspy, do których rościli sobie prawa i Francuzi, i Brytyjczycy, Hiszpanie i od 1820 od swojego powstania także Argentyna, która założyła tam obóz karny i to był ich pierwszy sukces związany z Malwinami, ponieważ założyli tam obóz karny, w którym finalnie władzę przejęli kryminaliści, więc uznali, że tak nie może być i zburzyli tą osadę. ¡Afuera! Finalnie miejsce przejęli Brytyjczycy, którzy je finalnie też skolonizowali.
i trzymali je w swoim władaniu, ale od lat 60. zaczęli się zastanawiać, że może warto byłoby się pozbyć tych wysp, bo one to w sumie tylko trzeba na nie wydawać pieniądze, i to bez sensu totalnie. I zaczęli coś tam powoli negocjować. W tym czasie Argentyna też rościła sobie do tych wysp prawa. No i dochodzimy do wojny. Mamy lata 70. i 80. W Argentynie rządzi tak zwana junta wojskowa, wojskowi, którym nie wychodziło nic poza budowaniem brzydkich betonowych budynków. No i kraj jest w kryzysie. Rząd jest niepopularny, trwają demonstracje. Panowie wojskowi wpadają na absolutnie genialny pomysł. Zamiast negocjować z Brytyjczykami pokojowe odkupienie tych wysp, stwierdzają, zrobimy inwazję, żeby pokazać, że nasz rząd jest potężny, żeby poprawić morale w społeczeństwie. I planują tę inwazję na Dzień Niepodległości w 1982 roku. Finalnie okazuje się, że muszą zrobić to wcześniej, bo sytuacja w kraju jest dramatyczna. Tak czy siak, wojsko argentyńskie dokonuje inwazji na Falklandy, których broni na oko 100 brytyjskich żołnierzy, zaledwie, więc nie trudno się domyślić, nie mieli szans powstrzymać całej floty, całego lotnictwa i połowy armii argentyńskiej. Dla niefartu, że tak powiem, junty wojskowej argentyńskiej i żeby rozpocząć ten kabaret, w tamtych czasach Wielką Brytanią rządzi Margaret Thatcher. A jak wiemy, Margaret Thatcher no nie lubi, jak się jej wpierdalasz na podwórko, a przynajmniej nie lubiła, jak jej się ktoś wpierdalał na podwórko, więc choć nie chcieli tych wysp, Margaret Thatcher stwierdziła, że pokaże, kto ma większego siura Argentyńczykom i sprezentowała im taki wpierdol, że po prostu odbiła im się orężada z komunii. I na przykład to piękne działko, które dumnie stoi przed tym muzeum, posłużyło do zestrzelenia własnego samolotu, ponieważ argentyńskie wojska wykazały się naprawdę wysokim poziomem kompetencji, tracąc zazwyczaj 5 razy więcej ludzi niż Brytyjczycy. Ku brakowi zaskoczenia Argentyńczycy przegrali i stracili wyspy, które i tak w zasadzie nigdy nie były ich. Brytyjczycy wygrali, Falklandy nadal są brytyjskie. O fuck, powiedziałem to głośno. Jedziemy dalej, zanim nas wyrzucą z tego kraju. Dzisiaj wielki dzień, wkraczamy znowu do Chile. Prawie jak argentyńska armia na Malwiny, czyli szybko będziemy się stamtąd ewakuować. Więc stoimy właśnie na ostatniej stacji przed granicą, musieliśmy się zawrócić, ponieważ gdyż albowiem ostatnia stacja jest 60 km przed granicą i jak widać nie tylko my uznaliśmy, że jedziemy do Chile i trzeba zalać taniej wachy. Wcześniej 7 bankomatów musiałem obskoczyć, żeby zapłacić za ubezpieczenie samochodu, ponieważ w 6 bankomatach albo nie było gotówki, albo nie działały ludzkie karty, a za ubezpieczenie, jak chcesz zapłacić w peso, to musisz zapłacić gotówką, ponieważ karty extranjero. No, mi amigo, no. Buenas. Buenas tardes. ¿Hacia dónde van? Por Ushuaia. Permítame su licencia de conducir. Exactamente. Ushuaia. Sí. Te voy a realizar el alcoholemia, ¿sí? Te voy a pedir que sople dentro de la boquilla, a distancia. Ahí. Perfecto. Listo, pasa la Gracias. Tam są Guanaco, tam jest Polones, a tu jest przejście graniczne, którym idę stać właśnie w kolejce, żeby się odbić do wyjazdu. Tylko po to, żeby za 3 godziny znowu przechodzić granicę. Po 1,5 godziny mamy tutaj pieczątkę. O, proszę, jaka radość. To oznacza, że musimy przejechać 800 metrów do kolejnego outpostu chilijskiego, odstać kolejne 2 godziny i w efekcie pokonać w ciągu 4 godzin 60 km tylko po to, żeby przejechać potem 300 km i znowu robić to samo, tylko odwrotnej kolejności. Po chilijskiej stronie było już normalniej. Ja mówiłem, że Chile wspaniała jest jak Polska. To jest ograniczenie do 90 dla ciężarówek, a tutaj macie obrazek, co się dzieje, jak przekroczysz ciężarówką 90 na godzinę. To wtedy chilijscy policjanci robią to z twoją ciężarówką. Zupełnie znienacka okazało się, że w sumie to za 5 km będziemy przekraczać Cieśninę Magellana, także być może jest to pierwszy Polones, który przepłynął Cieśninę Magellana. Można się poczuć dzięki temu jak Vasco da Gama, nie czuję, że rymuje hehe. Można powiedzieć, że właśnie oficjalnie opuszczamy Amerykę Południową, a przynajmniej Amerykę Południową kontynentalną, ponieważ wjeżdżamy na prom, który wiezie nas na wyspy Ziemi Ognistej. Czyli można już powiedzieć w sumie oficjalnie, że przejechaliśmy cały kontynent.
z północy na południe przynajmniej. Tymczasem ja jestem zawiedziony, bo jesteśmy w ciśnienie Magellana, a tu nie ma kontenerowców. No po prostu nie ma kontenerowców. Nie po to wypływałem z Ameryki Południowej, żeby nie zobaczyć kontenerowców. Cały ten wyjazd był tylko po to, żeby zobaczyć kontenerowce. Bez sensu, zawracamy. Idę do kapitana powiedzieć, żeby zawrócił ten beznadziejny statek, bo ja czekam na kontenerowce. Wylądowaliśmy na ziemi ognistej, czyli na takich wyspach, które są na południe od Ameryki Południowej i które różnią się od tego, co widzieliśmy przez ostatnie 5 dni, tym, że podobno są ogniste, i mamy nawet fajne rymowanki, a po drugie, no to rosną tutaj porosty zamiast trawy, a my teraz jedziemy dalej, a przy okazji chciałem wam powiedzieć, że u was teraz w Polsce jest o 15:30 zachód słońca, w tej chwili, kiedy to nagrywamy, jest 20. Dlatego właśnie wyjechałem z Polski i jadę tu polonezem, bo może i się sam obiczuję, ale przynajmniej nie mam zachodu słońca o 15:30. I mogę dotykać porostów. I mogę, patrzcie, to jest najciekawsze. Chuj z tym ujęciem, pokaż to, to jest coś pięknego. To jest, jakbym wrócił do Polski. Przejechałem cały kontynent tylko po to, żeby zerwać se mlecza. Co lepsze, to jest jakiś w ogóle mlecz, który jest stuningowany, bo tutaj cały czas wieje, a on jakoś żyje. Znaczy on żyje głównie przy drodze, ja tego nie rozumiem totalnie, ale może dlatego, że tu jest niecka. Tak, tu trochę mniej wieje, dzięki temu ten mlecz jest w stanie przetrwać. Zobaczmy, już jest przekwitnięty. Zobaczymy, czy da się go zdmuchnąć jak w Polsce. Nie da się. Czyli to jest jakiś zmutowany mlecz, który jest odporny na warunki ziemi ognistej. Witamy w National Biodographic. Dobra, przeciągnąłem strasznie to ujęcie, a my musimy dojechać jeszcze do Argentyny, ponieważ jesteśmy teraz w Chile, bo tutaj są takie narysowane od ekierki granice. A w Argentynie jedzenie jest dużo tańsze i nocleg jest dużo tańszy i paliwo też jest dużo tańsze, więc jakby oczywiście, że nie będziemy jeść ani spać w Chile, bo to trzeba by wydawać pieniądze, a tam się wydaje żetony, więc jedziemy. No to kręcisz. A, miałem nie wychodzić z roli, no nieważne. To nara, to ty tam zostań, posiedź sobie troszkę. Ochłoń, będzie ci fajnie, ciepło, a ja jadę. Hasta luego, mi amigo. Gracias por todos. Witajcie na końcu świata. Dojechaliśmy do końca kontynentu i nagle mamy krajobraz jak prosto z Syberii. Pada, jest zimno, teraz jest środek lata i jest jakieś 8 stopni, odczuwalne 4? Pewnie przesadzam, ale tak czy tak, no, ryje to w ziemię. Do tego niesamowite jest to, jakie to jest odludne. Tutaj tak naprawdę wydobywa się ropę, gaz i przyjeżdżają overlanderzy zobaczyć Ushuaię. A poza tym nie ma nic, wbijasz sobie na plażę nie ma nikogo i nie było od dawna. Piękne, że tak powiem, miejsce. Jeśli zastanawiacie się, jak tanio i dobrze ogarnąć pamiątki z ziemi ognistej i z Argentyny ogólnie, to zamiast iść do sklepu, zjedźcie gdzieś w pole z drogi, nad wybrzeże oceanu, cyk. Ładne muszle, proszę bardzo, za darmo, fajnie, pięknie. Można też sobie dupnąć taki kamień, jeśli adresat lub adresatka pamiątki nie lubią, prawda, muszli, ale co najważniejsze, jak pójdziemy dalej, możemy znaleźć najciekawszą rzecz występującą na wybrzeżu oceanu. Jeśli chodzi o pamiątki, czajniki z napisem Iveco. Ręcznie robione, piękne, krzywe. Nigdy w życiu nie widziałem lepszego czajnika. Co ciekawe, sam jestem zdziwiony, bo tak naprawdę udało się przejechać cały kontynent dość małym kosztem. Bo jakbym miał policzyć awarię samochodu, takie awarie, a nie błędy serwisowe, to byłby to rozrusznik, spryskiwacz i pompa paliwa i to wszystko w zasadzie, jeśli chodzi o rzeczy, które się zepsuły nie przez błędy serwisowe. I to wszystko na odcinku jeszcze nie sprawdziłem, ale mniej więcej 13 000 kilometrów. Także sam jestem pod wrażeniem, że udało się dojechać na koniec świata polonezem. To naprawdę jest coś. To jeszcze do mnie tak do końca nie dociera.
nie wiem. Nie wiem nawet jak tutaj się o tym wypowiedzieć. Bo to... Nie, jakoś tak jedziesz i nagle się okazuje, że jesteś na końcu świata. Wchodzisz już w taki trans w ogóle, to jest niezwykłe. Jak zaczynałem tą wyprawę, to byłem taki zestresowany. Na zasadzie, kurwa, czy dam radę dojechać, wszystko musi chodzić idealnie. O Jezu, jeszcze tyle przed nami. Natomiast im dalej w tą wyprawę, tym bardziej to było takie, że rosło jakoś zaufanie do tego samochodu. Że on rano odpali, że mogę nim dalej jechać, że nie muszę się przejmować jakimś wskaźnikiem ciśnienia oleju, który coś gdzieś wariuje. Już wchodzi taki spokój, że tak jakbyś zdobywał zaufanie do maszyny, że ona staje się trochę twoim drugim domem i w jakiś sposób po prostu przestajesz się martwić. To się staje takie znajome, pewne. Cały tryb życia się w ogóle pod to ustawia. To jest trudne w ogóle do ubrania w słowa. Ja myślę, że musiał to jeszcze raz powiedzieć, jak to przemyślę tak, żeby to miało ręce i nogi, to już jest notatka. Przemyślałem i nie mam nic do dodania. I to było nieoficjalne zakończenie wyprawy, a teraz jedziemy na oficjalny koniec wszystkich dróg na południe. Idę z moim czajniczkiem teraz, dumnym krokiem. Prosto do Poloneza. Teraz dla odmiany stanęliśmy na miejscówce, na której jak widać wszyscy robią sobie zdjęcia na Instagrama, żeby była, zobaczyła co straciła. Chyba że jest się kierowcą tego starego tira, to się hałasuje wszystkim i przypomina, że nie jesteśmy na łonie natury, tylko na Ruta 3, czyli na drodze trzeciej krajowej, a dokładniej na końcówce tej drogi trzeciej krajowej, zaczynającej się, jeśli dobrze pamiętam, w Buenos. I my też tam zaczęliśmy naszą podróż tą trzecią drogą krajową, żeby dojechać tutaj na prawie że przedmieścia Ushuai, Ushuai. 3000 kilometrów. 3000 kilometrów z hakiem podróży, żeby wreszcie móc zmienić krajobraz. Wreszcie zamiast oglądać stepy, oglądamy góry i tutaj do tego jest subpolarnie, więc jest śnieg. A ja jeszcze nie znalazłem żółtego śniegu, bo kolejnym moim zadaniem tutaj, poza znalezieniem kontenerowców, było znalezienie żółtego śniegu, żeby móc powiedzieć, że nie wolno jeść żółtego śniegu. Jest niesmaczny. Podobno. Tak słyszałem. Kolega mi mówił, bo próbował, że jest niedobry. Natomiast, żeby powiedzieć coś na temat samej jazdy, to też oznacza, że jesteśmy w klimacie subpolarnym, zaczynaliśmy w tropikalnym, czyli ta kupa złomu przejechała przez wszystkie klimaty prawie, jakie można przejechać i jakimś cudem dalej jedzie. I to sam nie wierzę, bo tu był silnik wymieniany na pałę w 24 godziny, nawet mniej, tuż przed wyjazdem. I wszystko było składane na ostatnią chwilę i jakimś cudem ten gruz tu jest. Zostało 80 km do końca drogi na południe. Nie da się dalej dojechać w ogóle na południe na całej kuli ziemskiej. Chyba że zrzucisz go z helikoptera na Antarktydę. Ale to jak kanał Motobieda będzie miał takie budżety, żeby zrzucać polonezy z helikopterów na Antarktydę. Także jak lecimy dalej w stronę końca świata. Tutaj ewidentnie mamy znak, że dojechaliśmy do samego końca drogi numer 3. Czyli oficjalnie dojechaliśmy do końca świata. Przynajmniej tego południowego końca świata. Dalej się już nie da. A zapytacie, czemu to takie ważne? No, bo nie wspominałem o tym, pewnie, tylko 15 razy. Tu na boku samochodu mamy tu napisane polonezem na koniec świata. To jest właśnie ten koniec świata. Udało się i to jest ten moment, kiedy powinniśmy otworzyć szampana, którego nie możemy wypić, bo trzeba jeszcze wrócić autem z powrotem. Ale za to można zrobić wieś w środku Parku Narodowego, żebyście mogli pisać w komentarzach, że jestem. No więc chcieliśmy odpalić szampana, ale pan strażnik lasu powiedział, że nie można. To znaczy, tak trochę przypałowo przy panu strażniku lasu, prawda? Un saludo a mi amigo país Polonia. Les deseo lo mejor. Koniu z końca świata, jaka jest twoja mądrość? Co masz do powiedzenia? No, konie mnie olały, nie są pod wrażeniem tego, że przejechaliśmy całą Amerykę Południową niestety. W zasadzie nie robi to wrażenia na nikim. W końcu po 2 miesiącach podróży, 2 bez kilku dni, udało się dotrzeć do końca świata, czyli to w sumie jest taka nazwa całej tej wyprawy, czyli na sam koniec drogi Panamerykany, drogi panamerykańskiej, na sam koniec drogi numer 3
w Argentynie, którą zresztą jechaliśmy ostatnio przez jakieś 3000 kilometrów, co oznacza, że główny cel tej wyprawy, przejechanie polonezem całej Ameryki Południowej z północy na południe, stał się faktem. To jest ten moment, kiedy to się udało i nie wiem, co w takich momentach się zazwyczaj robi. Ameryka Południowa przejechana z północy na południe. Teraz można złomować poloneza. Jest koniec Ruta Tres? Jest. Dotarliśmy w miejsce, gdzie nikt jeszcze nie dotarł. Ewidentnie udało się to polonezowi, co nie udało się nikomu wcześniej. Nawet temu Mercedesowi Sprinterowi z niemieckimi emerytami na pokładzie. To jest symulacja, nie widzieliście go. Tu jesteśmy wielkimi podróżnikami, ja jestem wielkim podróżnikiem i totalnie dotarłem w miejsce, gdzie nikogo wcześniej nie było. A sama droga na końcu trójki to jest szuterek, ale bardzo równy, ewidentnie zadbany i prawdopodobnie mający sprawiać wrażenie, że to jest prawdziwa przygoda. Ale skoro jest to równy szuterek, a my już wykonaliśmy zadanie, przynajmniej to główne zadanie, to można teraz sprawdzić, jak Polonez radzi sobie jako samochód rajdowy na szutrze. Bo ja nie widziałem znaków ograniczenia prędkości. No tam trochę zerwał, ale to się nie liczy. Jak widać, Argentyńczycy nie byli przygotowani na Polaków w Parku Narodowym, a skoro o Polsce mowa, jak widzicie po palecie kolorów, jestem już w Polsce. Szary polonez, szare drzewa. Zapytacie, dlaczego stoję przy Borewiczu, a nie przy tym polonezie, który przejechał Amerykę Południową? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kundlewicz przetrwał cały kontynent, mrozy, wielkie wysokości, ale przegrał z DPD, a dokładniej to DPD, którym wysłałem dokumenty do odprawy celnej w Hamburgu, a oni je zgubili. I nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Jakby nie polecam, nie pozdrawiam. Także musicie jakoś przeżyć, że jednak jest to tutaj Borewicz. A tymczasem to już jest faktycznie koniec wyprawy polonezem z północy na południe przez całą Amerykę Południową, największego projektu, jaki dotychczas zrealizowałem w życiu i do dzisiaj w sumie nie do końca dowierzam, że to się udało, ale to też nie jest koniec. To nie jest koniec graciarskich wypraw i co więcej, to nie jest koniec wypraw dla właśnie poloneza Kundlewicza, ponieważ jeszcze w tym roku polonez wróci na drogę panamerykańską, na drogę przez obie Ameryki, aby dokończyć dzieła. Także widzimy się w Ameryce Północnej jeszcze w tym roku. Natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o wyprawie przez Amerykę Południową, możecie zadawać pytania w komentarzach, a ja z nimi przygotuję Q&A, czyli pytania i odpowiedzi już w najbliższym czasie. Tam też może na przykład pogadamy o tym, ile to kosztowało, bo wiem, że wielu z was o to pytało. Będę musiał usiąść z kalkulatorem. Kolejna kwestia, jeśli chcecie obejrzeć całość tej wyprawy, to link do playlisty ze wszystkimi odcinkami macie w opisie. A tymczasem przejdźmy do podziękowań, bo jest naprawdę wiele osób i wiele instytucji, którym chcę podziękować za to, że ta wyprawa się udała. Zacznijmy od sponsorów, bez których no, byłby problem, żeby nawet sfinansować taką wyprawę, więc zacznijmy od Liquimoli, które dostarczyło oleje, środki smarne, SKF, tutaj zawieszeniówka, łożyska, dalej pancernik.eu, który dostarczył nam mnóstwo elektroniki, to jest sklep z różnego rodzaju akcesoriami mobilnymi i elektroniką. Bizon Cases, tutaj obudowy na telefony, Jacuś LPG, instalacja LPG, no sama nazwa wskazuje. Dalej Melmac, agencja marketingowa, od nich mieliśmy m.in. laptopa, na którym pracowałem przez cały ten wyjazd. A teraz przejdźmy do ludzi, którzy stali za tym, że to wszystko się udało. Przede wszystkim załogi Poloneza, czyli tych, którzy kręcili dla was w ogóle te filmy i byli tam na miejscu, czyli pierwszej części Tomek Domański, który kręcił, ale też zmontował wszystkie odcinki tej serii dla was, żebyście mogli je obejrzeć, oraz w drugiej części Marcin Modzelewski, który tam właśnie kręcił mniej więcej od wysokości Peru. Dalej, jeśli chodzi o ludzi, no to nie zapomnijmy o dziewczynach z Motobirds, które ogarnęły transport Poloneza w obie strony, a także
tych, którzy brali udział w przygotowaniu technicznym auta, przede wszystkim wtedy, kiedy silnik padł tuż przed nadaniem auta i którzy sprawili, że w ogóle doszło do tej wyprawy. Czyli tutaj można by naprawdę długo wymieniać, ale przede wszystkim Cezek, który ogarnął miejsce do robienia tego motoru i przede wszystkim sprzedał, ale ogarnął sprawny motor, na którym Polonez przejechał całą Amerykę Południową, a do tego ludzie, którzy robili tam na ostatnią chwilę 24/7 w weekend, czyli Marcel, Hubert, Mikołaj, Karol i Konrad, którym też również bardzo dziękuję, a także wszystkim tym, których nie wymieniłem, o których być może teraz nie pamiętam. Przepraszam, że o was nie pamiętam i jeszcze raz wam dziękuję. Dzięki wam to się wszystko w ogóle udało. I to już naprawdę jest koniec tej serii, to jest koniec tej wyprawy. Widzimy się jeszcze na graciarskim szlaku już niedługo i widzimy się w zwykłych filmach. Na razie, cześć i oczywiście nie powstrzymam się, żeby zepsuć cały ten patos tej sytuacji i przypomnę, że macie jedynie słuszną porównywarkę w opisie, tam, na dole. Dobra, to jest bardzo niepoważne, że to jest na zakończenie, więc ja już sobie lepiej pójdę.